Czołem stalkerzy. Chciałbym powiedzieć, że to wiadomość, która huknęła jak grom z jasnego nieba, ale było właściwie odwrotnie. Ostatniego poniedziałkowego popołudnia GSC zmieniło datę premiery Stalkera 2 oraz zaktualizowało listę dostępnych w grze języków. Co to oznacza? Za moment to prześledzimy, ale zanim to prześledzimy, to jeszcze jedna sprawa. Na Xbox and Bethesda Games Showcase Extended zobaczyliśmy nowy zwiastun Stalkera 2. Pierwsza część to dzienniki deweloperów, które, co oczywiste, odnoszą się do trwającej w Ukrainie wojny. Mamy okazję rzucić okiem na biuro GSC, posłuchać kilku pracowników studia oraz zobaczyć na przykład Dmitrija Asenewa, twórcę systemu Alive, czyli żyjącej w cudzysłowie sztucznej inteligencji, jaką znajdziemy w trylogii, i kolejnej jej inkarnacji, Alive 2.0, która pojawi się w Stalkerze 2. Dima, jak niektórzy inni pracownicy GSC, wstąpił do wojska. Kiedy materiał o aktualnej sytuacji studia się skończył, dostaliśmy zwiastun. Побачимось на релізі. Слава Україні! Trailer wprost odwołuje się do intra z Cienia Czarnobyla, ale dodaje jeszcze coś od siebie. Widać tutaj też silne wpływy jednej ze starych koncepcji na fabułę Stalkera 2 sprzed dekady. Być może tak tylko mi się wydaje. Tak czy siak zwiastun jest naprawdę mocny. Moim zdaniem widać tutaj też delikatny klimacik zbliżający Stalkera do Chernobylite. W którymś materiale kiedyś strzelałem, że GSC w pewnym zakresie musi współpracować z The Farm 51. Nie wiem, czy tak było, czy nie, pewnie nigdy się tego nie dowiem, ale ma to wszystko taki delikatny, czarnobylitowy sznyt, szczególnie pod koniec. Ode mnie na temat materiałów od GSC to na razie tyle, ale wrócimy do nich już niedługo. Natomiast zanim przejdziemy dalej, to może jeszcze ktoś... Halo? Ktoś chce coś dodać? Dobra, po kolei. Pierwsza data premiery Stalkera 2 została ujawniona na zeszłorocznym E3 i wyznaczono ją na 28 kwietnia 2022 roku. 5-minutowy materiał z reżyserowanym gameplayem nie mówił o grze wiele, ale pokazywał jakiś taki kierunek artystyczny, którym studio zamierza rozwijać swój tytuł. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, no to przypominam, że zrobiliśmy absurdalnie obszerną analizę tego i poprzednich materiałów studia. Tak, z tych najnowszych też coś takiego będzie. Pół roku później pojawiła się pewna lakoniczna notatka informująca o przesunięciu premiery na grudzień. GSC przyznało w niej, że te kilka dodatkowych miesięcy pozwoli zrealizować ich wizję i osiągnąć oczekiwany stan gry. Pomruk rozczarowania fanów spotkał się z kolejnymi zapewnieniami ze strony pracowników, że wszystko będzie dobrze, że Stalker 2 się robi, że pracują nad grą, że wkrótce dostaniemy więcej informacji itd. Nieco ponad miesiąc później Rosja atakuje Ukrainę, a my już pierwszego dnia tej wojny dostawaliśmy pytania, czy to oznacza anulowanie Stalkera 2. I skoro nawet my dostawaliśmy takie pytania, to nawet nie chcę myśleć, ile dostało ich GSC. W odpowiedzi po pewnym czasie opublikowano krótkie wideo, w którym oprócz ujęć z trwającej właśnie wojny zobaczyliśmy dosłownie kilka sekund materiału z sesji motion capture. I jeśli damy GSC drobny kredyt zaufania, podkreślam drobny, to jestem w stanie uwierzyć, że styczniowa obietnica większej ilości materiałów i pokazów mogła zostać spełniona. No ale jak wiemy, nie została, a teraz najpierw po cichu, potem oficjalnie dostaliśmy potwierdzenie, że data wydania to 2023 rok. Społeczność, jak to społeczność, nie zareagowała na to najlepiej, no ale na logikę, skoro studio planowało poświęcić te kilka dodatkowych miesięcy na pracę, a co najmniej 2-3 z tych miesięcy poświęcili na próby przeżycia wojny, no to przecież logiczne, że muszą sobie to jakoś odbić. Wielu rzeczy też nie wiemy, bo chociaż w tych najnowszych dziennikach dewelopera widzieliśmy, że część pracowników wstąpiła do armii, nie wiemy tak naprawdę ilu wstąpiło, a ilu dalej pracuje faktycznie nad grą. Ludzie mają rodziny w różnych częściach kraju, a z latającymi nad głową bombami, w strachu o własnych bliskich kiepsko się pracuje. Zapewne pamiętacie też o plotkach na temat tego, że studio przeniesie się do Czech, co też na pewno kosztuje jakieś pieniądze, jakieś zasoby, przede wszystkim czas. Zmierzam do tego, że cokolwiek byśmy na ten temat nie myśleli, to przesunięcie daty premiery nie jest wiadomością nieoczekiwaną. Wręcz przeciwnie, to jedno z wielu smutnych następstw tego, że Rosja zaatakowała Ukrainę. I o ile GSC ma swoje za uszami, bo tego im nie odmawiam,
tak tym razem wina nie leży całkowicie po ich stronie. Wydaje mi się, że pewnym udogodnieniem w tej sytuacji okazała się pandemia. Jak pewnie ciągle doskonale pamiętacie, wszyscy w pewnym momencie przenieśli się na pracę zdalną, także GSC. Wznowienie prac w takim trybie przez wojnę pewnie troszkę uratowało tę sytuację, no ale znów, dłubiesz sobie w piwnicy nad gierką, nagle słyszysz puk puk i do środka wlewa się wściekła swołocz, która być może cię nie zabije, ale już na pewno okradnie. Niezależna rosyjska Mediazona podawała niedawno, że od początku inwazji Rosjanie wysłali do domu prawie 60 ton paczek. No jasne, nie mamy pewności, czy to wszystko kradziony chabar, ale Burer Kamil mówi, że raczej tak. No a Burer Kamil się zna, bo widział zdjęcia pralek i dywanów przewożonych czołgami. Ja też te zdjęcia widziałem, ale ja się nie znam. Także nie są to najlepsze warunki do pracy. Kojarzycie może Frogwares? Słabe The Sinking City, w większości niezłe gry o Sherlocku Holmesie, a samo studio pochodzi z Ukrainy i działa też na terenie Ukrainy. Po wybuchu wojny deweloperzy musieli zrezygnować z projektu, nad którym zaczęli dłubać i wystartowali z czymś zupełnie nowym. Jednocześnie przyznali, że część pracowników dostała wezwanie do wojska, inni postanowili wstąpić do niego sami. Życie stało się trudniejsze dla wszystkich i wszyscy muszą sięgać po kompromisy. Jeśli GSC potrzebuje więcej czasu, no to cóż, mamy inne wyjście niż im go po prostu dać? Oprócz nowej, orientacyjnej na razie daty premiery okazało się, że rosyjskie głosy zostały najwyraźniej usunięte, bo zniknęły ze spisu na głównej stronie internetowej. Zostaje więc tylko ukraiński i angielski. A jeśli chcecie, żeby był tam też polski, no to przypominam, że petycja o polskie głosy w Stalkerze 2 ciągle jest otwarta, a link macie tam na dole w opisie. No dobra, postawmy sobie jasne pytanie, czy usunięcie rosyjskich głosów ze Stalkera 2 to dobry ruch? Wydaje mi się, że nie mnie to oceniać, bo gra należy do GSC, więc jest to ostatecznie decyzją GSC. Tak naprawdę przeciętny Kowalski z Polski i tak nie usłyszy różnicy. Sądzę, że dla Ukraińców ta gra jest dość ważna, wiecie, coś jak na przykład dla nas ważny był Wiedźmin od CD Projektu. No wyobraźcie sobie, że Wiedźmin wyszedł tylko po angielsku, a polski dubbing dodano jakiś czas po premierze w formie takiej dość niechlujnie przygotowanej łatki. No i właśnie taki los swojego czasu dawno temu spotkał Cień Czarnobyla w języku ukraińskim. I jasne, że w Ukrainie sporo ludzi mówi po rosyjsku i nie jest to sytuacja, którą da się przełożyć tak naprawdę 1 do 1 na nasze realia lub na realia światowe, jak na przykład Kanada, której według danych sprzed dekady ponad 7 milionów z prawie 40 milionów obywateli mówi po francusku, no ale chyba łapiecie tą ogólną koncepcję, wiecie o co mi chodzi. Także wydaje mi się, że tym, co najbardziej może martwić, jest to, co na to wszystko powie społeczność rosyjska, bo wśród waszych reakcji na brak rosyjskiego, które przeglądam sobie od kilku dni, powtarzał się taki argument o konieczności rozróżnienia Rosjan jako takich od Rosjan agresorów. Tylko że wiecie, no gdyby to było takie łatwe, to świat byłby zdecydowanie piękniejszy, ale niestety nie jest. A początkowe oburzenie Rosjan prawie natychmiast zmieniło się w to, co było tak pewne jak fakt, że słońce wstaje na wschodzie. Zadeklarowali, że sami przygotują sobie fanowską wersję rosyjską, jak również poprawią wszystkie błędy, jakie zostawi po sobie GSC. Czyli co? Problem załatwiony? No, niezupełnie, bo to nie jest tak, że fani załatwią wszystko i możemy uznać, że nie ma żadnego problemu. Natomiast patrząc z drugiej strony, to skoro Rosjanie chcą działać we własnym zakresie, chyba nie ma strachu o to, że porzucą serię i przestaną tworzyć mody, bo tak naprawdę nie oszukujmy się. Ten strach o bunt Rosjan to z naszej perspektywy głównie strach o to, że przestaną wnosić swój wkład w rozwój tego uniwersum, no a na to, jak widać, się nie zanosi. Rosjanie wieszczą też szybkie bankructwo GSC z racji wycofania gry ze sprzedaży w ich kraju. W 2008 roku na oficjalnej stronie Stalkera mogliśmy przeczytać, że Cień Czarnobyla sprzedał się w ilości 2 milionów egzemplarzy, z czego połowa tych egzemplarzy przypadła na WNP, a połowa na resztę świata. Nie znalazłem niestety żadnych wiarygodnych, nowszych danych, no ale też nie szukałem jakoś dokładnie. Jednak biorąc pod uwagę wykolejone prawa autorskie w Rosji, nie chce mi się wierzyć, że przez te wszystkie lata sprzedaż Stalkera w tym kraju była aż tak ogromna, że zaważy na być albo nie być GSC. Zresztą nawet gdyby miało się tak stać, no to studio chyba jest świadome swojej sytuacji finansowej i swoich możliwości. Gdyby faktycznie istniało ryzyko, że wpadną w jakieś większe tarapaty finansowe, to chyba nie strzelaliby sobie z dwururki w kolana, wiedząc, co to oznacza.
Słowem, bo chyba musimy już kończyć. Jak dla mnie tak naprawdę nie ma problemu. Musimy poczekać dłużej, no to poczekamy dłużej, bo i tak nie mamy żadnego innego wyjścia. Brak języka rosyjskiego z perspektywy fanów spoza Rosji nie powinien być aż takim problemem, tym bardziej, że Rosjanie zapowiadają, że i tak nie składają broni, no a ocenianie obecnych ruchów GSC bez uwzględnienia trwającej wojny i narzekanie na to, że musimy poczekać dłużej, byłoby zwyczajnie nieuczciwe. Wszyscy się zgadzają? Halo? Cholera, chyba wszyscy sobie poszli. Dobre polowanie, Stalker. O, Kamil jest. No dobra, no to Kamil, zgadzasz się z tym, że musimy poczekać, uzbroić się w cierpliwość i po prostu być twardzi?